Kierunek nauka. Podcast Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA. Zajmuję się już od czasów szkoły doktorskiej, przede wszystkim psychologią wolontariatu, ale też szerzej takich tendencji prospołecznych, jak chcemy się dzielić z innymi różnymi rzeczami, naszymi dobrami materialnymi, naszym czasem. Tutaj mieści się ten wolontariat i formalny, i nieformalny. No i też ostatnio przy okazji grantu dotyczącego powodzi, też trochę takim aktywizmem na rzecz tego, żeby zwiększać na przykład bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Nazywam się Iwona Nowakowska, pracuję w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w Instytucie Psychologii. Jak wyglądamy w takim razie pod względem zaangażowania społecznego na tle sąsiadów chociażby? Jest takie mądre powiedzenie w psychologii, że różnią się nie tyle kraje, co ludzie. W Polsce mówi się o tym, że albo co 5. Polak, albo co 3. Polak miał do czynienia z wolontariatem. Co 5, jeśli liczymy tylko wolontariat formalny, taki, który ma ramy organizacyjne, który polega na tym, że podpisujemy umowę z jakąś określoną organizacją na to nasze zaangażowanie, mamy określone obowiązki. Natomiast co 3, jeśli liczylibyśmy też tak zwany wolontariat nieformalny, czyli jakaś działalność na przykład w grupach samopomocowych, pomoc, która nie polega na tym, że podpisaliśmy jakąś formalną zgodę, umowę, na przykład też taka pomoc sąsiedzka, nieformalna, czyli nie jest to dużo i jest to dużo z jednej strony, bo tak naprawdę każdy z nas coś pewnie w życiu robił takiego, co by wpadało gdzieś w ten wolontariat nieformalny. Natomiast też jest pytanie, jaki to jest wolontariat? Bo tak jak wiemy, jest bardzo dużo różnych form. Z jednej strony możemy pomagać na przykład, nie wiem, seniorom, spędzać z nimi czas. To jest jedna z takich bardziej, powiedzmy, znanych form i pewnie jak sobie kojarzymy wolontariuszy, to sobie kojarzymy właśnie takich, którzy na przykład pracują z seniorami, z dziećmi, przy zajęciach edukacyjnych, którzy pracują też na przykład w szpitalach, pomagają w spędzaniu czasu kreatywnie na przykład. Też są wolontariaty związane ze zbieraniem pieniędzy, ze zbiórkami. Ostatnio mieliśmy WOŚP, no to tam też to się opiera tak naprawdę na wolontariacie i na ludziach, którzy zbierają do puszek, czy zakładają puszki internetowo. Mamy też wolontariaty, które są związane na przykład z organizacją wydarzeń, jakichś wydarzeń sportowych, kulturalnych. Wolontariusze też w hospicjach pracujący. Ale też na przykład takie wolontariaty bardziej niebezpieczne, jak ja to nazywam sobie, takie jak wolontariat na przykład w OSP, w Ochotniczych Strażach Pożarnych. I miałam przyjemność robić kiedyś takie badanie jakościowe ze strażakami ochotnikami, bardzo ciekawe, muszę powiedzieć, bo pokazujące też cały szereg motywacji, którymi ludzie kierują się przy tak trudnym wolontariacie wymagającym, ale to nie jest tylko taka myśl, że ja realizuję swoje jakieś tam wartości. Oczywiście to jest bardzo ważne, ale obok tego jest cała masa różnych takich motywacji dotyczących na przykład samorozwoju, bycia w społeczności, budowania też swojej kariery, swojego CV, umiejętności z tym związanych. Bardzo ciekawe rzeczy. Często zarzuca się nam, że jesteśmy indywidualistami i niekoniecznie działamy jako społeczność. Wolontariat wydaje się być taką bardzo zaawansowaną formą właśnie działań na rzecz społeczności. Jak to jest silne? Czy te działania wynikają z tożsamości takiej lokalnej, odpowiedzialności za tę społeczność nam najbliższą? Czy gdzieś szerzej widzimy perspektywę regionu, państwa? Myślę, że to właśnie bardzo znowu zależy od tego tematu wolontariatu, tego zakresu. Dlatego, że dla części ludzi to właśnie będzie realizacja jakiejś takiej bardzo szeroko zakrojonej idei, czyli na przykład, że bycie wolontariuszem to jest dla mnie taka forma właśnie mojej ekspresji, tożsamości jako człowieka, który jest altruistą na przykład, dla którego ważne jest, żeby pomagać. Czasem wchodzą to też takie normy religijne, że na przykład w mojej religii jest ważne to, żeby się dzielić, żeby mieć kontakt taki pozytywny z innymi, żeby też budować tę społeczność na przykład wokół tego. Chociaż nie zawsze, nie musi wynikać z religii, to mogą być po prostu takie wartości prospołeczne. Natomiast nawet takie
klasyfikacje motywacji mówią o tym, że jest więcej motywacji takich, które trochę mówią bardziej o nas, znaczy o naszych korzyściach. I to może być na przykład to, że ja jestem wolontariuszką na przykład dlatego, że moi bliscy też to robili albo robią. Czyli na przykład w tych wywiadach ze strażakami pojawiały się takie ciekawe stwierdzenia, że jestem strażakiem, bo taka jest moja tradycja rodzinna. Albo na przykład byłem w grupie rówieśniczej w szkole, no i przyszli ludzie, którzy nas zachęcali do tego wolontariatu i zaangażowaliśmy się razem z rówieśnikami. To była taka forma, że mogliśmy spędzić sobie razem czas, mogliśmy też, to jest rozwojowo dla nastolatków, dla młodych dorosłych bardzo takie atrakcyjne też, tak, żeby być w grupie, żeby poczuć taką siłę też tego, że jesteśmy razem. Już nie mówiąc o tym, że dzięki temu osiąga się różne osobiste takie cele, tak, bo nawiązują się przyjaźnie, czasami nawet związki, dzięki też temu zaangażowaniu społecznemu. To jest taka dobra, naturalna forma, żeby ludzie byli ze sobą razem i żeby tworzyli trwalsze więzi. Ale też na przykład taka bardziej indywidualistyczna motywacja, to jest to budowanie chociażby swojego CV, tak, że ludzie angażują się w wolontariat między innymi po to, żeby mieć taki wpis, tak. Też rynek pracy jest dosyć trudny w tym sensie, że bardzo młodym ludziom, którzy nie mają jeszcze doświadczenia, trudno jest znaleźć w swoim obszarze chociażby studiów, czy w swoim obszarze wiedzy już taką płatną pracę, która będzie satysfakcjonująca. I dla części z nich ten wolontariat to jest taka droga, żeby zdobyć jakieś pierwsze doświadczenie i żeby trochę, kolokwialnie mówiąc, zrobić wrażenie na rekruterze czy na przyszłym pracodawcy. Więc to też jest dosyć ważne. Już nie mówiąc o jeszcze młodszych ludziach, którzy na przykład jako nastolatkowie otrzymują tak zwane punkty za działalność społeczną do chociażby rekrutacji do szkoły średniej. Więc tutaj też, czy ta motywacja jest do końca altruistyczna, pewnie jak jej towarzyszą jakieś wartości, to tak, ale dla niektórych będzie to po prostu chęć tego budowania swoich umiejętności, czy swojego właśnie tego CV. Wspomniała Pani o młodych ludziach, którzy uczestniczą, są wolontariuszami w rozmaitych imprezach, chociażby miejskich. Biegi miejskie są takim przykładem. Jak duże ma to znaczenie wychowawcze albo w jaki sposób kształtuje młodego człowieka? Ja bym powiedziała, że wolontariat jest naprawdę bardzo dobrą formą takiego kształtowania osobowości młodego człowieka, też takiej odpowiedzialności za na przykład to wydarzenie, w które się angażuje, tak? Albo za ludzi, z którymi współpracuje w ramach tego wolontariatu. Uczy też tego, że możemy osiągnąć coś razem w grupie, ponieważ czasem jest tak, że ma się dużo różnych takich zadań indywidualnych w ramach wolontariatu, oczywiście to też zależy, ale najczęściej jest to jednak jakaś większa sprawa, w której nie jestem tylko ja i moje pomysły, moje sposoby działania, tylko najczęściej jest to jednak grupa, która ma jakieś wspólne cele. I to też uczy tego, że tę społeczność można ją budować pozytywnie i w taki sposób, żeby osiągać coś większego. Oczywiście nie każdy się w tym odnajdzie i nie każdy będzie tak myślał. Niektórzy tylko przyjdą po ten wpis do CV i tyle. Albo zdobędą te umiejętności, gdzieś sobie pójdą, może nie będą tego dobrze wspominać, nie wiem, różne mogą się zdarzyć rzeczy, jak to wśród ludzi. Ale z samego założenia i z samej idei, to jest na pewno tworzące pozytywną społeczność i na pewno też kształtujące właśnie tę odpowiedzialność i też umiejętności, myślę takie praktyczne umiejętności organizacji, zarządzania czasem, umiejętności społeczne, w ogóle bycia z ludźmi, też odpowiadania na ich potrzeby. Dlatego, że myślę sobie, że zarówno wtedy, kiedy pracujemy, nie wiem, na przykład właśnie z seniorem, czy w szpitalu, czy nie wiem, zbieramy pieniądze, czy właśnie organizujemy jakieś wydarzenia, to jednak jest praca z ludźmi. Różne się mogą zdarzyć rzeczy, mogą być ludzie, którzy będą gdzieś narzekać bardzo na jakieś rzeczy, trzeba im pomóc w różnych sprawach, udzielić informacji, mieć szeroką wiedzę też na dany temat. Więc to na pewno pogłębia taką umiejętność też kontaktu, która się później przydaje, myślę, w innych kontekstach, szczególnie w pracy, też myślę w relacjach. Czy ten ogromny wybuch zaangażowania społecznego po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie był dla Pani zaskoczeniem z perspektywy badań, czy było to coś głęboko zaszytego w naszym społeczeństwie, w naszym sposobie działania, co po prostu wybuchło, czy wojna skatalizowała coś, co zawsze tam było? Na pewno mnie nie zaskoczyło
dlatego że w psychologii znamy już takie modele czy sposoby zachowania ludzi, kiedy dzieje się kryzys. Wcześniej prowadzono takie badania chociażby w następstwie katastrof naturalnych. Tutaj profesor Krzysztof Kaniasty prowadził takie badania i zaproponował taki model, w którym kiedy dzieje się kryzys, to naturalną reakcją społeczeństw jest mobilizacja wsparcia społecznego. I to się też stało w przypadku właśnie wybuchu wojny w Ukrainie. Mieliśmy tutaj niesamowity zryw społeczny, jeśli chodzi o odbieranie Ukraińców z granicy, jeśli chodzi o pomoc im taką doraźną, przekazywanie darów, rozdawanie kanapek na dworcach, przyjmowanie ich do swoich domów, co było też wyjątkowe akurat na tle innych krajów też. Nie mówię, że to się nie działo w ogóle w innych krajach, ale na taką skalę myślę, że Polska była naprawdę wyjątkowa i o tym też się rozmawia międzynarodowo. To, co się dzieje typowo później i niestety dzieje się i teraz, to jest tak zwana deterioracja tego wsparcia. To znaczy możemy się spodziewać, że kiedy dzieją się takie rzeczy, to pewnie będzie wybuch mniejszy lub większy pomocy i tej mobilizacji, ale z czasem ona niestety będzie zanikać albo będzie się wypłaszczać trochę, albo nawet przeradzać w taką wrogość. U nas w przypadku uchodźców z Ukrainy ta wrogość też wynika z innych kwestii, takich jak dezinformacja na przykład, ale też taki naturalny proces i zmęczenia pomaganiem i też trochę zmęczenia tym, jak długo ten kryzys trwa, jak bardzo on jest głęboki, że trochę nie widać perspektyw na zmianę. Podsycany też różnymi narracjami, doprowadził do tego, co mamy teraz, czyli że ta fala mobilizacji nie utrzymała się. Ale tak jak mówię, już można było się tego spodziewać. Wróciłabym do pandemii też, dlatego że kiedy rozpoczęła się pandemia w 2020 roku w marcu, to może część z nas jeszcze pamięta, że wtedy też była taka mobilizacja wsparcia społecznego. Oczywiście nie na tę skalę, ale też proporcjonalnie do tego, co się działo. Dlatego, że przede wszystkim nie wiedzieliśmy, co to za wirus, nie wiedzieliśmy, ile to potrwa, jak będą wyglądały na przykład kwarantanny. Ludzie znajdowali się w tych kwarantannach i na początku rzeczywiście był też takie poczucie, że ta kwarantanna to jest coś takiego, że rzeczywiście trzeba w tym domu być. Znaczy, że nie wychodzi się, tak? Szczególnie jak się jest seniorem na przykład, że to jest zagrożenie. Pamiętajmy, że nie było szczepionek wtedy jeszcze, prawda? I że ludzie naprawdę umierali. I w tej sytuacji też pojawiła się taka fala mobilizacji wsparcia, którą szczególnie można było zauważyć w internecie, w mediach społecznościowych, na przykład grupy samopomocowe, takie sąsiedzkie. Wyprowadzę twojego psa, wyniosę śmieci, kupię ci leki, przyniosę jedzenie i tak dalej. I tutaj też zgodnie z tymi przewidywaniami to się pojawiło, ale też znowu opadło w pewnym momencie. Ta deterioracja wsparcia nastąpiła i to ze względu też na to, że z jednej strony oczywiście ten wirus trochę weszły szczepionki, było mniej też tych zachorowań, to jest naturalne, ale też ze względu na to, że na przykład na tych grupach pojawiały się takie próby wyłudzeń na przykład, tak? I ludzie po prostu zaczęli widzieć, że to doprowadza też niekoniecznie do tego, co by chcieli. Więc zazwyczaj właśnie w takich społecznościach pomocowych możemy się spodziewać, że kiedyś ta deterioracja niestety nastąpi. W jaki sposób prowadzi Pani badania? Na czym one polegają? Prowadzę przede wszystkim badania ankietowe, natomiast kiedykolwiek jest to możliwe, to staram się, żeby te badania były przynajmniej z powtórzonym pomiarem, albo żeby były o charakterze podłużnym, tak żeby sprawdzić, w jaki sposób na przykład taka tendencja do pomagania kształtuje się w czasie. Z jednej strony chodzi właśnie czasami o uchwycenie tej deterioracji wsparcia, czasami może jakichś paradoksalnych efektów. I też na przykład interesuje mnie, u jakich ludzi ta deterioracja zachodzi na przykład wolniej, albo którzy mimo, że na przykład społecznie już mamy taką tendencję, że nie pomagamy albo pomagamy mniej, to oni jednak pozostają w tej aktywności. I takie badania udało mi się poprowadzić właśnie w następstwie pandemii i to się działo w 2021-2022 roku, czyli już w takiej fazie środkowej, późnej pandemii. I ostatnio też dzięki grantowi NAWA w następstwie powodzi, która miała miejsce w Polsce we wrześniu 2024 roku. To płynnie przeszliśmy do NAWY. Chciałbym zapytać o rolę, o wsparcie, które Pani otrzymała. Miałam przyjemność kierować 2 grantami NAWA. Pierwszy z nich to był grant Becker NAWA, który umożliwił mi 4-miesięczny wyjazd do Włoch. Był to Uniwersytet Katolicki Najświętszego Serca w Bresci.
Nawiązałam tam współpracę z zespołem, który zajmuje się psychologią społeczności i też jakości życia, z profesor Maurą Pozzi przede wszystkim. Dzięki grantowi Becker wykonałyśmy badanie w Polsce i we Włoszech, które dotyczyło pomagania właśnie w następstwie pandemii i pomagania w ramach kryzysów uchodźczych. Przeprowadziłyśmy takie badania jakościowe wśród koordynatorów wolontariatu i też badanie wśród osób, które miały doświadczenie wolontariackie. A drugi grant NAWA, to jest bardziej świeża sprawa, w zeszłym roku, grant interwencyjny. I on dotyczył właśnie tego, jak pomagamy po powodzi w 2024 roku, która miała miejsce w Polsce. W międzyczasie też w lipcu 2025 roku w podobnym regionie znów wystąpiła powódź, niestety. Więc te badania też uchwyciły nie tylko ten okres po powodzi w 2024, ale też okres taki tuż przed tą powodzią w 2025 i tuż po niej. Oczywiście ta powódź w 2025 nie była taka katastrofalna, ale jednak dotknęła część osób, które nawet wcześniej też miały już to doświadczenie. Więc dzięki NAWA udało się zrealizować kilka badań. Część z nich jest opublikowanych, część z nich jest gdzieś w recenzjach, część jeszcze powstaje, ale przede wszystkim też, co ważne, wszystkie te badania realizuję właśnie z tym ośrodkiem we Włoszech, więc ta współpraca jest trwała i bardzo wartościowa i dla mnie, i dla tej wiedzy, którą generujemy. Jak ocenia Pani współpracę z NAWą? Od strony chociażby technicznej i logistycznej. To jest łatwe, trudne? Rzeczywiście pracownicy NAWA służyli mi pomocą, jeśli chodzi o na przykład załatwianie spraw formalnych podczas pobytu we Włoszech. I muszę powiedzieć, że dobrze mi się pracowało, jeśli chodzi na przykład o szybkość naszej korespondencji. Udało nam się różne rzeczy negocjować, udało nam się szybko rozwiązywać problemy, więc tutaj rzeczywiście NAWA służy dużą pomocą. Też jeśli chodzi o strony NAWA, no to one są wartościowe ze względu na to, że można na nich znaleźć różne szczegóły dotyczące na przykład uznawalności kwalifikacji albo różnych szczegółów dotyczących rozpoczynania pracy w innych krajach, co jest przydatne na przykład dla stypendystów Becker, bo dzięki temu można się łatwiej w tym odnaleźć. Natomiast przy grancie interwencyjnym, no to tutaj też taka podstawowa pomoc, bo tak naprawdę jest też tak, że tutaj już byłam skupiona na realizacji badań, ale tam, gdzie to było potrzebne, no to też rzeczywiście się udawało dobrze współpracować. Też miałam w ramach grantu interwencyjnego wizytę studyjną. I jestem też bardzo zadowolona z tego, że dzięki pieniądzom uzyskanym z agencji znów mogłam na żywo też popracować z zespołem we Włoszech, bo myślę, że jednak te kontakty na żywo mają dużą wartość. A co by Pani usprawniła? Co by Pani zmieniła w tej współpracy? No bo zawsze można się rozwijać, zawsze może być lepiej. To, co posłużyłoby na przykład grantowi interwencyjnemu, to byłaby taka opcja dotycząca wydłużenia tego grantu, wydłużenia jego czasu, dlatego że przez rok oczywiście można zrobić różne rzeczy, ale na przykład aktywności związane z upowszechnianiem, one w czasie trwania tego grantu są naturalnie ograniczone, bo na przykład jeszcze nie mamy pewnych wyników, że do końca czasu trwania grantu właściwie one są gdzieś w procesie analizy na przykład i że szkoda, że nie mogę jakby w czasie trwania jeszcze pojechać na konferencję albo na przykład jakieś inne upowszechniające aktywności się zaangażować. No rozumiem, że to są po prostu krótsze granty, ale myślę, że taka opcja właśnie elastyczności, jeśli chodzi o realizację, czy wydłużenia troszkę tego czasu na przykład rozliczenie się, to by mogło posłużyć, tak żeby po prostu zrobić więcej w ramach jeszcze tego grantu. Czy miała Pani do czynienia z grantami unijnymi, z grantami międzynarodowymi innego rodzaju? A jeżeli tak, jak by tutaj wyglądało porównanie z Pani perspektywy? Ja kierowałam grantem Narodowego Centrum Nauki. Wcześniej pracowałam też w grancie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. To są zupełnie inne tak naprawdę rodzaje tych grantów, dlatego że grant NCN już jest skupiony na robieniu badań, prawda? Bo jeśli chodzi o na przykład Becker-NAWA, to jest stypendium. To jest stypendium, które wydajemy w dużej mierze na przykład na zakwaterowanie, tak? I na życie. Natomiast jeśli chodzi o granty NCN, no to tutaj chodzi o badania, upowszechnianie, konferencje, wydatki związane ściśle z tym. Więc NAWA daje jakby więcej możliwości, jeśli chodzi o mobilność i dłuższe mobilności w porównaniu właśnie z takimi grantami typowo badawczymi. Myślę, że to jest jakaś taka nisza, którą też agencja wypełnia w polskim środowisku grantodawców.
Natomiast jeśli chodzi o granty NCBR, no to te z kolei są nastawione bardzo na wdrożenia, więc tutaj też zupełnie inaczej. No i też ogromne zespoły zazwyczaj, które zajmują się zarówno nauką, jak i właśnie tymi wdrożeniami. Tak jak mówię, jeżeli jesteśmy skupieni właśnie na wyjazdach albo na współpracy międzynarodowej, no to tutaj NAWA wypełnia trochę inną lukę. Jeszcze dodam, miałam takie doświadczenie w innym grancie międzynarodowym, ale to był taki bardzo mały grant, bardzo też wartościowy dla mnie, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Tam miałam współpracę ze Szwecją. Znowu naturalnie, ze względu na to, że mała ilość pieniędzy, no to też na przykład nie obejmowało tych wizyt studyjnych. Natomiast przy dużym grancie, takim jak właśnie grant interwencyjny, ta wizyta studyjna pozwala na to, żeby w dłuższym czasie jej zrealizować i też pokonsultować, razem popisać, na przykład razem coś poupowszechniać, no i też rozszerzyć sieć kontaktów. Dlatego, że naturalnie, kiedy jesteśmy na miejscu, no to spotykamy nie tylko tych naszych opiekunów grantu czy współpracowników, ale też inne osoby i dzięki temu też rozszerza się ta nasza sieć. To na koniec, gdyby mogła Pani też powiedzieć, jak wyglądają Pani plany na przyszłość? Moim takim planem na przyszłość jest dalsze prowadzenie badań o prospołeczności, przy czym w tej chwili myślę o prospołeczności w bliskich relacjach. Interesuje mnie to, w jaki sposób pomagamy, czy też w jaki sposób wspieramy się w relacjach takich jak przyjaźnie, związki, dlatego że do tej pory te moje badania trochę porównywały to, w jaki sposób właśnie dzielimy się z bliskimi, a jak właśnie z dalszymi nam osobami, teoretycznie dalszymi, tak, takich jak sąsiedzi, obcy ludzie, uchodźcy, organizacje. Natomiast taki mój nowy kierunek to właśnie te bliskie relacje. Oczywiście bardzo chciałabym, żeby znalazło się nowe finansowanie, czy nie pewne kroki w tym względzie. No i oczywiście też kontynuacja współpracy międzynarodowej i tutaj zarówno właśnie ten nawiązany i trwały, cały czas istniejący kontakt z instytucją włoską, ale też z innymi osobami, które miałam przyjemność poznać zarówno podczas wyjazdów konferencyjnych, jak i po prostu podczas networkingu. Aktualnie myślę o badaniach w Polsce i Szwecji, ale to jeszcze w sferze planów. To był podcast Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Kierunek nauka. Realizacja Free Range Productions.